Start. Ustawiam aparat do gadania, a ty wymyślaj, co trzeba wpisać w komentarzu, żeby zgarnąć prototyp. Szalony reniferu. Tak, proszę Państwa. Nowy potwór w pracowni. Ostatnio ktoś mi napisał, o, dawno nie było niczego ze skóry, a będzie dzisiaj nietypowo. 5 miesięcy temu przyjechał do pracowni, ale nie miałem czasu, kiedy go odpakować, żeby go poskładać. Od czasu do czasu używam lasera, szczególnie do produktów ze skóry, które są personalizowane. Czyli do na przykład inicjałów, nie? Do dedykacji, do wszystkiego tego, czego nie da się zrobić ręcznie i do czego nie ma sensu zamawiać puncy, bo punca to droga rzecz, trzeba czekać. I ja kupiłem kiedyś Atom Stacka, chyba to jest A10 Pro. On ma taką konstrukcję szkieletową, a to jest Creality Falcon 2 Pro. Ja tu mam kiepską wentylację i po prostu jak palę skórę na Atom Stacku, to w całej pracowni mam kupę dymu, a ten ma po pierwsze zabudowę, po drugie ma kamerę, a po trzecie ma rurę do wyciągu. Będę mógł go używać częściej i dłużej. Skóra garbowana roślinnie, czyli ten juch, którego ja używam do produkcji dla Was głównie wyrobów ze skóry. Wyczytałem, oczywiście nie wiem, czy to prawda, no tak piszą, że ten dym nie jest jakiś super szkodliwy, który się wydziela przy grawerowaniu laserowym, ale na przykład chcę lasera też wykorzystywać do robienia sobie szablonów. Zrobić szablon z kartonu, z bloku technicznego, żeby zrobić kilka produktów, to luz, ale jak ja używam tych szablonów codziennie, one mi się niszczą. I liczę też na to, że sobie powypalam szablony, ponieważ ja mam karty produktów, projekty porobione sobie też w formie cyfrowej, wykroję, więc sobie będę to wypalał na sklejce i liczę na to, że po prostu mi to przetrwa. Będzie się wolniej zużywać, przynajmniej o taką mam nadzieję. Kiedyś sobie wypaliłem, mogę Wam pokazać zresztą. Zobaczcie, do pasków, żeby mieć wszędzie, żeby były takie same otwory, nie? To jest zakończenie akurat łuki, tu mam nacinkę na środkową dziurkę, żeby wiedzieć, gdzie jest rozmiar pasa. Więc mam 40 z łukiem, 40 z trapezem, tak samo zrobioną i ten front do klamer na 4 nity skręcane. Robię nity skręcane, a nie zszywam, bo te paski są niezniszczalne w sumie. A jak się komuś po latach na przykład znudzi klamra, czy coś, czy zaśniedzieje, bo to mosiężna, czy zmieni trochę kolor, to może sobie klamrę łatwo wymienić, bez prucia i tak dalej. Rozkręcić 4 nity skręcane, to każdy sobie w domu zrobi, a to jest dla 40. Mega to ułatwia sprawę, może mówię, nie jak to robicie sobie w domu, ale tak jak dla mnie, jak ja to robię codziennie, żeby tym zarabiać na chleb, przeskoczenie z szablonów kartonowych na coś takiego to jest mega opcja. Ale co, rozpakujmy go, zobaczymy potwora, jak to wygląda. Proszę Państwa, zapraszam do pracowni. Dzisiaj jest robocza, gospodarcza sobota, szanowni Państwo. Spędźmy ją wspólnie. Miałem być w lesie, ale dużo pianki. No widzę tutaj pewne możliwości zrobienia pierdołek jednostkowych, na przykład z logo EDC. Nie powiem. Co to jest? To jest pewnie spod co? Elementy obudowy. Dobra, to zdejmiemy. Ona jest czerwona, żeby można było patrzeć na ten niebieski laser. Może bez okularów. Nie wiem, muszę doczytać, bo nie chciałbym sobie zrobić kuku w oczy tak naprawdę. Jakie fajne nalepy! Czy the printing makes me happy? Czy the printing industry evangelist? Well done, I am a maker. Fajne! Mam za mały stół, cholera, do czegoś takiego. O, jest i rurka od razu, o, petarda! To jest to, co mi ratuje sytuację i co spowoduje, że będę mógł tego używać częściej i dłużej. Też nie pracuję tu sam, obok mam sąsiadów. Chłopaków z Dark Point Games, których serdecznie pozdrawiam, wariaty, robią gry. No i nie chcesz smrodzić w ciągu dnia, więc jak miałem coś do zrobienia, to albo zostawałem do wieczora, albo coś. Wiecie jak to jest. Znaczy nie wszyscy wiedzą, nie? Bo niektórzy to no, bez różnicy, nie? Że innym przygrają życie, ale zakładam, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Głowica, zasilacz, okej. To jest Erasist, czy co to jest? Pompka, czyli. To jest też dobre. Usuwa dym i ten kurz, który powstaje przy... No bo to palenie. O, oksy są nawet. Okulary mają różne kolory, zależnie od tego, jakim laserem pracujecie. Pamiętajcie, jakby co. Niektórzy powiedzą, bo już to widziałem kiedyś, rzuciłem jakiś filmik z tego mojego poprzedniego lasera, jak coś grawerowałem. To już nie jest handmade. Spokojnie, oddychaj. To nie szyje rzeczy ze skóry, ani nie będzie wycinać, bo widziałem, jak wygląda wycinana. To nie, to brzydkie, obleśne, takie przypalone krawędzie, ale na przykład, żeby zrobić fajną grafikę komuś, albo dedykację malutkimi literkami, czego nie da się zrobić ręcznie, to jest fizycznie niemożliwe, to myślę, że najważniejsze, że nikt nie będzie kłamał, że to ręcznie zrobione, nie? Bo to oczywiście się nie zdarza w normalnym świecie, że robi coś maszyna w Chinach, a później się mówi, że to jest handmade in Poland.
przecież. A to jest chyba do... bo on ma też bardzo ważną rzecz, czyli ma kamerę. I można sobie na kompie ustawić głowicę dokładnie tam, gdzie ma zacząć. Super, o, manual, to się przyda. Nie bądźmy typowymi samcami, nie wywalajmy instrukcji bez zaglądania. Nie no, żart to stereotypowy przecież. Ja sobie to zdejmę na dół, ten karton, i wypakuję to na stół, dobra? Aluminium strip fan i aluminium strip B light. Jest, light i fan, ok. Kamerką trzeba to połączyć, dobra. Bonda nie ma, bo on sobie poskręcał z Bondem, ale co, poskręcam sobie z wami, co? Wiem, że nie wszyscy lubią, niektórzy wyłączyli już ten film, ale ci co zostali, to znaczy, że jesteście grzebalcami. Następne 2 śrubki będą potrzebne. To wygląda skomplikowanie, to jest pikuś, nie? To jak z klocków. To nie jest sprzęt dla takich ludzi pewnie do domu, chyba że ktoś bardzo lubi albo dużo grzebie, nie? Bo tak inaczej to... Tym bardziej, że on jest drogi. Tak jak dla mnie to super opcja, nie? No bo często mnie na przykład właśnie dziewczyny pytają, że o, chciałabym dla misia swojego, ale chciałabym dedykację, albo datę, albo coś. Punca mosiężna, strasznie droga, długo trzeba czekać. Plastikowa wykrusza się, nie? Tym bardziej jak małe literki. Ja używam laser GRBL-a. Jest jeszcze Lightburn. Zobaczymy, jak sobie laser GRBL poradzi. Nie ma człowieka, który tego nie lubi, nie? Jeszcze raz? Dobrze. Dobra ta instrukcja, mądrze zrobiona, chociaż parę rzeczy bym dołożył. A jak wsuniemy drugą część, czyli tą otwieraną, odsuwaną, to założymy panel z LEDami. I on będzie też jednocześnie poprzeczką z tamtej strony. Na pewno w ten sposób. No, trochę zabawy jest. I to odłożymy. Kurczę, ten stolik jak pod to. Dobra. Fajnie, że można sobie tym wyjechać. Please read the security statement i use manuals carefully. To jest laser, może popalić, może spowodować pożar i tak dalej i trzeba być ostrożnym. Ja też nigdy nie zostawiam lasera jak chodzi, no bo jestem głupi, ale nie aż tak. Connect silicone tube, czyli to trzeba podłączyć tutaj. No dobra. Ok. I tu ok. Fajne są te rzepy, takie dwustronne. Ja sobie też ostatnio taką tasiemkę zorganizowałem. Kurczę, mega to jest. Do łapania kabli, nawet przy rowerze używam też ekstra. To jest honeycomb panels. O, właśnie. I teraz trzeba te żeberka poukładać. Trochę to potrwa. Można co 2. Zróbmy tak, jak powinno być. Wystarczyło spojrzeć na następną stronę, nie? Jak w nic śmiesznego. Co drugi jest ok. Boczki. Jeden boczek jest pełny, a drugi boczek jest z tym wentylatorem. Są takie same. I otwory. Tak. A są symetryczne, czyli można sobie wybrać, z której strony będzie wentylator, ale mi pasuje, żeby był z tej. Oczywiście, że wentylator przykręcony na folię. Nie lubię tego. Chcecie tak zrobić, kurczę, to nie przykręcajcie wentylatora, sami sobie przykręcimy. Zadziała? Mogę kręcić stołem, bo specjalnie sobie dorobiłem do niego kółka, ale cholerka, nie mam miejsca, jak stotyw stoi. Dlatego tak trochę kombinacja alpejska, ale spoko, to chwilowe. No spoko to chodzi. Fan. Aha, air assist, po prostu pompka, żeby dmuchała tam, gdzie graweruje laser. Teraz jakby to mądrze ustawić, żeby to można było odpalić. Podłączyłem asystę, podłączyłem wyciąg. Rura jest za krótka, bo ona ma z 2 metry. Będę musiał sobie ją przedłużyć, żeby ją wywalić za okno, ale jest, to jest najważniejsze. To jest spory. Takie sprawia wrażenie, no bo stół jest podobny. I zaraz jak chcecie, to wam powiem parametry. 22 W ma na pewno moc optyczną laser. Bez kluczyka nie zadziała. Jest prawda. Bo jak się zamknie, to wtedy włączą, co? Czy nie? Tak. A, i jak się zamknie... O, fajnie, krańcówka pewnie. Fajnie, że wyciąg się załącza, jak się go zamknie. Jedyny minus, jaki widzę, tego, że on jest zabudowany, graweruje na pasku coś. Będę musiał wykombinować, bo tak to sobie kładłem w tej otwartej konstrukcji, leżał gdzieś z boku, a tutaj będę musiał jakoś go rolować. Będę mógł też wyjść tędy chyba, co? Ewentualnie. No tak. Trzeba coś zmajstrować. 3 weeks later. Widzicie, tak to jest. Żeberka pojedyncze powkładać, to nie ma komu. Ale się pobawić maszynką nową, to jest komu. Pan Bondo.
Pan Marek. Jesteśmy gotowi do pierwszych testów. Pierwsze testy będą polegały oczywiście na czaszce. I mam tajny projekt, który powstał dziś w nocy i wszystko po kolei. Zgodnie z zaleceniami producenta 6000 mm na minutę, 18% będziemy testować. Może jeszcze inicjały przetestujemy. Powiem Wam, o co chodzi z laserem i z inicjałami. Bardzo często zamawiacie na przykład portfel, card holder, pasek do spodni. To są takie najczęściej chyba rzeczy, które zamawiacie z inicjałami. Nie podobają mi się strasznie te gotowe alfabety, więc sobie zamówiłem własny. Zaprojektowałem, zamówiłem literki i mam alfabet do tłoczenia taki swój. Ale po pierwsze kłopot jest z wycyrklowaniem tego, żeby to ładnie wyglądało. Po drugie te literki są dosyć grube i na przykład na mniejszych produktach mi się nie podobało. A laser otwiera zupełnie nowe możliwości, bo można sobie wybrać czcionkę dowolnie. Można oprócz inicjałów można sobie wybrać dedykację, cytat, jakąś sentencję swoją ulubioną, no cokolwiek, co nawet jest trudne do zrobienia na puncy, bo na przykład są malutkie literki. Robię tak, że w zależności od tego, jakie to są inicjały, to sobie wybieram czcionkę i sobie ją składam tak, żeby się literki właściwie, żeby było jakby z jednej kreski. Czacha, tajny projekt i inicjały. Zapraszamy na drugą część, czyli pierwsze testy Creality Falcon 2 Pro. Do roboty. Włączamy lasera, czacha, 12 000 linii, dobra, niech tak zostanie. I zrobimy zgodnie z wytycznymi producenta, czyli 6000 mm na minutę. Constant power, jak było w 18, to zrobimy 20, co? 21 zrobimy, czyli 210. Utwórz. Robimy plik. Jest. Muszę zamknąć. Muszę zamknąć. Dobra, odpalam czachę. Uwaga! Szacowany czas 2 minuty 9 sekund. No dobra. I ten nadmuch to też jest petarda, nie? Rzeczywiście od razu wiesz to miejsce, gdzie grawęduje. Leć, leć. Trzeba było słuchać producenta, mówiłem, to nie. O, zróbmy mocniejsze. Status biegać. Nie wiem. To nie jest oprogramowanie dla nas, powiem Ci, ziom. Szczotka babci Krysi. Resztę to zmyje farba, nie? Ale ładnie, kurczę. No, jak będzie pofarbowane i poantykowane i zabezpieczone. Dobra, to teraz ułóż skórkę, a ja Ci coś pokażę. Musiało do tego dojść. Dobra, plik. Otwórz plik. Na mnie dziwnie warczy. Spokojnie, nie puszczepiony. Uwaga, uwaga! Ręce w kieszeniach, oczy zamknięte. Wciskam play, a nie mogę, bo mam oczy zamknięte. No to jak chcesz, to Ci mogę pokazać, jak to wychodzi na gotowo, chcesz? Bo to jest tak naprawdę pierwsza, robiona dzisiaj wcześniej. Robiłem podrzepa na czapkę wymiary, czyli ona ma 85 na 50, tam chyba 3 wysokości. Ja ją rzucam do sklepu, ale musimy wymyślić, że trzeba będzie na przykład, nie wiem, obwód w pasie zdjęcie zrobić, żeby móc zamówić. Możemy tą rozdać, ten prototyp. Brawo, brawo, Bonda. Ja ustawiam aparat do gadania, a Ty wymyślaj, co trzeba wpisać w komentarzu, żeby zgarnąć prototyp. Bo to jest numer 000, bo ta, co wygrawowaliśmy, będzie 001. Test inicjałów, proszę Państwa. Pewnie nikt o tym nie wie, ale Bondo na pierwszym nabija. Możemy? To małe zrobiłem, to jest tam niecałe 4 na 4 cm. Skóra nierówna i tak naprawdę to też trzeba zawsze test przeprowadzić, nie? Zobaczmy, jak wyszło. Jeszcze zanim on będzie pracował, to muszę puścić go na testy, ale tutaj w GRBL też jest coś takiego czarta sobie puszczasz, tam są moce poszczególne w procentach chyba co 10% i prędkości, nie? I widzisz sobie, możesz puścić, wiesz, na skórę. Ma dużo plusów w porównaniu z takim laserem otwartym. I ta kamera, która jeszcze będziemy ją rozgryzać dopiero. No muszę się zastanowić, czy
jest sens wydawać te 500, czy ten laser będzie na tyle używany, żeby zainwestować te 500 w Lightburna. Na pewno jest wygodniejszy, pytanie tylko czy się opłaca, bo de facto mało używam lasera, chyba że może będę używał więcej. Bo na przykład można teraz zamówić chociażby, jak macie jakąś ekipę. Jak macie projekt naszywki, to chyba też wrzucę do sklepu po prostu jaką indywidualną naszywkę, nie i tyle. Trzeba pomyśleć, na pewno bransoletki mogą być grawerowane, na pewno mogą być dedykacje na wszystkich produktach, bo on może wypalać, kurcze, szóstki, nie? Czcionki. Ja go dostałem, bo Creality ze mną zaczęło współpracę. Jak będziecie chcieli, bo to nie do końca jest nasza tematyka, nie? Ale jak będziecie chcieli jeszcze, to jak się nauczymy i na 100% będę umiał go używać już, tak wiecie, i może... No korci mnie ten Lightburn, on by ułatwił sprawę i pewnie można jeszcze kombinować jakieś fajne rzeczy. Tylko to też jest potrzebny czas. Nie wrzucę nic do oferty, co mogę spartolić, to nie tędy droga, więc najpierw się muszę nauczyć jakiejś rzeczy dobrze, a to wymaga czasu, pewnie spartolenia, nie? Parunastu, paru dziesięciu kawałków skóry, żeby sobie coś tam popróbować, bo to najlepsze są te swoje patenty. Dają spis, co, jak szybko, z jaką mocą trzeba traktować, natomiast wiadomo, tam są tylko takie te podstawowe materiały, powiedzmy podstawowe, najpopularniejsze może, ale i tak trzeba to zrobić we własnym zakresie i sobie tam... Ja też metodą prób i błędów doszedłem czasami, i to są niuanse, czasami po 5%, po 3% mocy lasera. Motto jest potrzebne, ale będziesz musiał czytać wierszyki, bo to Bondo wybiera. Miałeś wymyślić konkurs, nie wymyśliłeś. Ja wymyśliłem, to ty wybierasz. Trzeba napisać w komentarzu motto, to nie jakieś wyświechtane, trzeba być kreatywnym. I osoba, którą Bondo wybierze, tydzień po publikacji tego filmu, 21 do 28. 28 listopada Bondo przeczyta wszystkie komentarze i wybierze jeden i ta osoba zgarnie prototyp Brzuszcraft Brotherhood. Tylko trzeba być Brzuszcrafterem. Nie no, nie możemy dyskryminować. Czemu? Jest body shaming, my nie jesteśmy tacy. Branża plecakowa, branża odzieżowa dyskryminuje nas, normalnie wyglądających młodych mężczyzn. Tak jest. Dobrze zbudowanych. Tak. Wszystko prawda, co Tak. mówi ten pan. Wszystko. Znam ludzi, którzy są fit. Znaczy, nie fajni i tłuści, tylko wysportowani, ale są grubi wewnętrznie. Rozumieją naszą pasję, ale na przykład jeszcze nie są na tym etapie. Powoli rośnie na przykład, bo mają aktywny tryb życia. No, biedaczyska. Jak tak można? Trzeba napisać motto. A jak będzie dobre, to jeszcze zrobię bransoletkę z tym motto. Też będzie do wygrania w jakimś następnym filmie. Pewnie znajdziecie linki do tej maszyny. Ktoś może powiedzieć, że tłoczone lepsze, grawer to tak nie pasuje do skóry. Uważam, że nie. Plus na estetyce jest, wiadomo, kwestia gustu, nie? Jest zauważalny mocno i też daje elastyczność. Od czcionki, poskładania tego, akurat tak się złożyło w życiu, że miałem kiedyś taki nawet dosyć dłuższy epizod z przygotowaniem do druku, więc pewnie też mi jest trochę łatwiej przygotować na przykład projekt czy plik pod laser. Nie jest to czarna magia, można się tego nauczyć. Jak będziecie chcieli, nagramy film tam gdzieś za jakiś czas, nie wiem, za pół roku, a jak nie, to możecie do mnie napisać. Ale to też potrwa, bo teraz gorący sezon, nie? Przed świętami jest kupa roboty. Dlatego też jest godzina 20 i to wcale nie jest tutaj koniec. Dziękujemy, szanowni państwo, za uwagę. Było bardzo miło was gościć w pracowni. Wiem, że dawno nie było. Zrobimy sobie z pracowni po świętach, bo naprawdę teraz nie wiem, w co mam ręce czasami włożyć, przysięgam. Dziękujemy. Do widzenia, do zobaczenia. Następny film na pewno będzie z lasu. Urodzinowy, mój własny, osobisty. Może zrobimy trochę ładnego bushcraftu. Do widzenia, szacuneczek.